Obsługa pisma przychodzącego. Na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wpłynęło podanie od obywatela. Pani Ewa, aby go rozpatrzyć, musi sprawdzić, czy podanie zostało prawidłowo wniesione, w szczególności zweryfikować poprawność podpisów elektronicznych oraz zweryfikować treść podania oraz załączników. W jaki sposób powinna to zrobić? Czy e-podanie zostało prawidłowo wniesione? Podanie w postaci dokumentu elektronicznego powinno zostać wniesione przez obywatela na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Powinno być również zgodne z opublikowanym wzorem oraz zawierać adres elektroniczny obywatela, który wnosi podanie. Ponadto, aby podanie zostało poprawnie wniesione, musi być podpisane. E-podanie może zostać podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Czy podanie zostało wysłane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu? Pierwszą rzeczą, jaką musi sprawdzić pani Ewa, jest weryfikacja, czy obywatel przesłał podanie na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Co to jest elektroniczna skrzynka podawcza i gdzie ją można utworzyć? Elektroniczna skrzynka podawcza, w skrócie zwana ESP, służy do przekazywania do urzędu podań w formie dokumentów elektronicznych. Elektroniczną skrzynkę podawczą urząd może utworzyć w powszechnie dostępnym systemie teleinformatycznym. Takim systemem informatycznym jest na przykład elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP lub regionalne platformy komunikacji elektronicznej, na przykład SECAP. Jak utworzyć elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP? Utworzenie elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP odbywa się całkowicie automatycznie. Elektroniczna skrzynka podawcza jest tworzona dla urzędu wraz z nadaniem urzędowi statusu podmiotu publicznego. ePUAP udostępnia w pełni funkcjonalną elektroniczną skrzynkę podawczą. Wraz z elektroniczną skrzynką podawczą udostępniana jest usługa Pismo ogólne do podmiotu publicznego, za pomocą której możliwe jest wysłanie e-podania do urzędu. Jakie funkcje realizuje elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP? Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP zapewnia obsługę dokumentów przychodzących, weryfikację podpisu elektronicznego, sprawdzanie zgodności dokumentu z wzorem, obsługę urzędowych poświadczeń odbioru, czyli poświadczeń przedłożenia i poświadczeń doręczenia. Czym jest urzędowe poświadczenie odbioru? Podobnie jak w przypadku podań wnoszonych w postaci papierowej, tak i w przypadku podań wnoszonych w postaci elektronicznej, niezbędne jest udokumentowanie, że strona otrzymała lub odebrała pismo. Do tego celu służy urzędowe poświadczenie odbioru UPO, czyli elektroniczna wiadomość stanowiąca dowód dostarczenia dokumentu elektronicznego do adresata. W przypadku wysłania przez obywatela e-podania do urzędu generowane jest urzędowe poświadczenie odbioru zwane poświadczeniem przedłożenia. Platforma ePUAP dla pism wysyłanych na ESP urzędu wystawia poświadczenie przedłożenia zwane urzędowym poświadczeniem przedłożenia, w skrócie UPP. Dokument ten generowany jest automatycznie po przesłaniu pisma na ESP urzędu i wysyłany jest do obywatela wnoszącego podanie. Informacje o wystawieniu UPP otrzymuje również urząd, do którego wpłynęło podanie. Obywatel przesłał e-podanie na ESP urzędu, w którym pracuje pani Ewa. ESP urzędu automatycznie wygenerowała i wysłała UPP zarówno do nadawcy, jak i do pani Ewy. Pani Ewa otrzymała podanie. Aby potwierdzić jego odbiór, nie musiała więc wykonywać żadnych czynności. Czy dokument jest zgodny ze wzorem dokumentu elektronicznego? Pani Ewa wie już, że podanie zostało poprawnie wysłane na ESP urzędu. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony, aby podanie zostało poprawnie wniesione, jest potwierdzenie jego zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego.
Do czego służy wzór dokumentu elektronicznego? Każdy dokument przesyłany na ESP urzędu powinien być zgodny ze wzorem dokumentu elektronicznego określonym dla sprawy. Wzory dokumentów elektronicznych służą do ujednolicenia zakresu i formy dokumentów wysyłanych do urzędu oraz umożliwiają ich automatyczne odczytanie przez system informatyczny w urzędzie. Na podstawie wzoru przygotowywany jest formularz elektroniczny. Obywatel, składając podanie, wykorzystuje formularz elektroniczny i dzięki temu urząd ma pewność, że złożone e-podanie jest zgodne ze wzorem. Ponieważ obywatel wniósł podanie do urzędu pani Ewy na formularzu Pismo ogólne do podmiotu publicznego dostępnym na platformie ePUAP, więc pani Ewa ma pewność, że złożone e-podanie jest zgodne ze wzorem dokumentu elektronicznego. Czy podanie zawiera adres elektroniczny nadawcy? Po sprawdzeniu zgodności dokumentu ze wzorem, pani Ewa musi sprawdzić, czy podanie zawiera adres elektroniczny nadawcy. Adres elektroniczny nadawcy e-podania. Obywatel może wysłać podanie do urzędu poprzez platformę ePUAP, wykorzystując do tego celu konto, które posiada na tej platformie. Pismo wysłane w ten sposób zawiera wówczas elektroniczny adres nadawcy. Dzięki temu, że obywatel wysłał e-podanie wykorzystując założone na ePUAP konto, pani Ewa wie, że e-podanie zawiera adres elektroniczny nadawcy. Obywatel nie zrezygnował też z udzielenia odpowiedzi przez urząd w postaci elektronicznej. Czy podanie zostało prawidłowo podpisane podpisem elektronicznym? Skoro pani Ewa zna już adres elektroniczny, na który będzie mogła wysłać odpowiedź, to ostatnim krokiem weryfikacji poprawności wniesionego podania jest sprawdzenie poprawności złożonego podpisu elektronicznego. Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego? Weryfikacja podpisu elektronicznego polega na sprawdzeniu ważności podpisu elektronicznego oraz integralności dokumentu. Stwierdzenie ważności podpisu elektronicznego wymaga sprawdzenia ważności certyfikatu, który jest do niego przypisany. Natomiast weryfikacja integralności dokumentu oznacza sprawdzenie, czy dokument nie został zmieniony po podpisaniu. Ważność podpisu elektronicznego oraz integralność dokumentu można sprawdzić za pomocą dedykowanej aplikacji lub aplikacji dostępnej na stronie internetowej. Również platforma ePUAP udostępnia taką funkcjonalność. Należy jednak pamiętać o tym, że osoba podpisująca dokument mogła wybrać różne rodzaje podpisu, co może mieć wpływ na sposób weryfikacji. Dlatego pierwszym krokiem jest sprawdzenie rodzaju wykorzystanego podpisu. Krok pierwszy. Sprawdzenie rodzaju wykorzystanego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny może być otaczający, czyli wewnętrzny. Wówczas dane identyfikacyjne dołączane są do podpisywanego pliku i w efekcie powstaje jeden plik z dokumentem i podpisem. Plik ten posiada format XADES. Podpis może być również zewnętrzny. W wyniku zastosowania takiego podpisu powstają dwa pliki: plik z dokumentem i plik z podpisem. Plik z podpisem posiada format XADES. Dla plików PDF stosowany jest podpis w formacie PADES. W odróżnieniu od formatu XADES, ten format nie zmienia rozszerzenia pliku. Krok drugi. Weryfikacja poprawności złożonego podpisu elektronicznego. Podanie, które wpłynęło do urzędu, może zostać podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Podpis kwalifikowany to powszechnie używana nazwa dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis potwierdzony profilem zaufanym to podpis wykorzystywany do podpisywania dokumentów wysłanych z platformy ePUAP. Należy pamiętać, że profil zaufany można zastosować, o ile przepisy szczegółowe dla danej sprawy nie stanowią inaczej.
Jak już wiemy, ważność podpisu kwalifikowanego oraz integralność dokumentu podpisanego tym podpisem można sprawdzić za pomocą dedykowanej aplikacji lub aplikacji dostępnej na stronie internetowej. Aplikacje takie udostępniają dostawcy usług kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Listę podmiotów świadczących takie usługi można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Można również skorzystać z funkcji weryfikacja e-paczki, dostępnej na platformie SECAP. Podania wysyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na ePUAP i podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym są weryfikowane na tej platformie. Weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego. Podpis kwalifikowany. Po uruchomieniu aplikacji dedykowanej do obsługi podpisów elektronicznych należy odnaleźć w niej sekcję weryfikacji podpisów i wczytać do niej plik z podpisem. Czynność tę wykonuje się za pomocą opcji programu, np. dodaj plik, wczytaj plik, dołącz plik. Następnie należy wskazać właściwy dokument i zatwierdzić wybór. Ostatnią czynnością jest uruchomienie weryfikacji. Czynność tę wykonuje się za pomocą opcji programu, np. weryfikuj. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego utworzone zostały dwa pliki dokumentu i podpisu. Dlatego proces weryfikacji obejmuje oba pliki jednocześnie. Niektóre aplikacje przy weryfikacji dokumentów podpisanych podpisem zewnętrznym wymagają zamieszczenia obydwu plików w jednym folderze. Niektóre usługi dostępne przez internet mogą wymagać wczytania zarówno dokumentu podpisanego, jak i pliku z podpisem. Weryfikacja podpisu za pomocą wyżej wymienionej aplikacji obejmuje zarówno sprawdzenie ważności podpisu kwalifikowanego, jak i integralności dokumentu. Należy pamiętać, iż komunikat wskazujący na ważność certyfikatu oznacza ważność wykorzystanego podpisu kwalifikowanego. Weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego. Profil zaufany. Jeśli pismo zostało przesłane za pośrednictwem ePUAP, to poprawność podpisu potwierdzonego profilem zaufanym weryfikuje sama platforma. Należy pamiętać, iż podpisanie podania na platformie ePUAP za pomocą profilu zaufanego oznacza podpisanie zarówno podania, jak i wszystkich jego załączników. Jak interpretować wynik weryfikacji? Jeśli podpis elektroniczny jest poprawny, czyli do podpisu użyto ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym oraz dokument nie został zmieniony po podpisaniu, wówczas komunikat zawiera taką informację oraz wskazuje właściwą osobę, która złożyła podpis. Należy pamiętać, iż poprawne podpisanie plików w formacie ZIP oznacza poprawne podpisanie każdego pliku wchodzącego w jego skład. Natomiast w wyniku negatywnej weryfikacji wyświetlony zostaje komunikat o braku poprawności złożonego podpisu wraz z informacją o przyczynie, czyli o wygaśnięciu ważności certyfikatu lub naruszeniu integralności podpisanego dokumentu. Taka sytuacja może wystąpić, gdy po podpisaniu dokumentu naniesiono w nim zmiany. Pani Ewa sprawdziła, że podanie zostało poprawnie wniesione i podpisane. Po potwierdzeniu poprawności wniesienia e-podania pani Ewa zapoznaje się z treścią pisma i weryfikuje zawartość załączników. Jak powinna to zrobić? Jak odczytać zawartość podpisanego dokumentu elektronicznego? Jeśli otrzymany plik został podpisany podpisem zewnętrznym, wówczas do odczytania jego zawartości wystarczy otwarcie go za pomocą programu właściwego dla jego obsługi, np. programu do edycji tekstu. Jeśli plik jest podpisany podpisem wewnętrznym, należy go wyodrębnić. Do tego celu również można posłużyć się dedykowaną aplikacją. Ponieważ plik został już wczytany do programu podczas sprawdzania poprawności podpisu,
więc wystarczy odszukać właściwą opcję, np. Pokaż dokument lub wyodrębnij dane z podpisanych plików. Wówczas możliwe będzie odczytanie treści przesłanego podania. Należy pamiętać, iż ePUAP umożliwia odczytanie e-podań przesłanych na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Pani Ewa sprawdziła, czy podanie zostało prawidłowo wniesione, zweryfikowała poprawność podpisu elektronicznego oraz sprawdziła treść i załączniki. Teraz będzie mogła rozpatrzyć sprawę i przygotować odpowiedź. Informacje o czynnościach, które pani Ewa powinna wykonać w celu udzielenia odpowiedzi na e-podanie, można znaleźć w kolejnym filmie pod tytułem Obsługa pisma wychodzącego. Teraz pani Ewa potrafi łatwo i szybko zweryfikować podanie obywatela przesłane do urzędu w postaci elektronicznej. Materiał jest częścią projektu POKL – Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu